Mnie wyrzuciło w powietrze. Wspominał Władimir Fadiejew, jedna z zaledwie 5 ocalałych osób. Pewnie dlatego, że stałem z boku i zostałem zahaczony przez jakieś skrzydło. Leciałem też dłuższy czas, a potem uderzyło mną osunące zbocze śnieżne. Koziołkowałem w niesamowity sposób. Zaczepiałem owleczone i opierające się lawinie drzewa. Raniły mnie. Chyba 2 razy byłem wyrzucony do góry i 2 razy dostawałem się w piekielny młyn. Wreszcie nakryła mnie niegruba warstwa duszącego śniegu. Gdy oprzytomniałem, mogłem oddychać. Czułem, że mnie coś okropnie boli, ale to wydawało się drobiazgiem w porównaniu z przerażającą ciszą i pustką. Gdzie reszta? Czy wszyscy uratowani, a ja jestem jedną z nielicznych ofiar? Czy też oni są pod śniegiem? Wołałem, nadaremnie. Było głucho i cicho. Lawina w Białym Jarze. Tragedia z wrocławskim złotem w tle. To w znacznie niższych i mniej skalistych Karkonoszach, a nie w Tatrach, jak się często uważa, zeszła najbardziej tragiczna lawina XX wieku w Polsce. Wieloletnie badania naukowe wykazały, że największe niebezpieczeństwo w polskich górach czyha na turystów w Białym Jarze. Prowadzą przez niego 2 szlaki górskie. Żółty, wiodący do schroniska Strzecha Akademicka, i czarny, czyli tzw. Śląska Droga, łączący dolną i górną stację wyciągu na Kopę i dalej Przełęcz pod Śnieżką. Ten drugi jest położony nad granicą lasu i na jego górnej krawędzi tworzą się ogromne, stanowiące śmiertelne zagrożenie nawisy śnieżne. Te niebezpieczne, ogromne zwały śnieżne pełnię swojej grozy pokazały 20 marca 1968 roku, kiedy doszło tam do najbardziej tragicznej w skutkach lawiny na terenie naszego kraju, w której zginęło 19 osób. W tym 13 obywateli ZSRR, 4 Niemców z NRD i 2 Polaków. Niemal od razu zaczęły pojawiać się w związku z tym liczne teorie spiskowe. Jak podają piszący o tym wydarzeniu Stanisław Jawor i Andrzej Brzeziński, ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jedna z najwcześniejszych teorii głosiła, że po pierwszych godzinach akcji ratunkowej z lawiniska usunięto polskich i czechosłowackich ratowników, a akcję ratowniczą kontynuowali jedynie podchorążowie Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z Jeleniej Góry, szukający specjalistycznego sprzętu. Jakiego? Tego nie wiadomo dokładnie, ale rzekomo ofiarami lawiny mieli być żołnierze z radzieckich wojsk specjalnych odbywający wówczas tajne ćwiczenia w Karkonoszach. Czy była to prawda? A może zejście lawiny wiązało się z poszukiwaniami wrocławskiego złota, ukrytego po wojnie między innymi przez oficera niemieckiej policji Herberta Klosse? Zarówno o tym, jak i o przyczynach oraz przebiegu tej tragedii, jak i wreszcie przebiegu akcji ratunkowej opowiemy w tym materiale. Serdecznie zapraszamy Was do jego obejrzenia, a jeśli chcielibyście wspomóc rozwój naszego kanału oraz mieć realny wpływ na treści, które się na nim pojawiają, wesprzyjcie nas prosimy na patronite.pl. Oczywiście jak zawsze dziękujemy Wam również za wszystkie lajki, komentarze oraz podbicia na tablicy. One sprawiają, że materiał może być szerzej dostępny. Dziękujemy i zaczynamy. Marzec 1968 roku. Tło wydarzeń. W marcu 1968 roku Polska żyła w rytmie gwałtownie przyspieszających wydarzeń, będących swego rodzaju kulminacją kryzysu społecznego i politycznego, mającego podłoże w narastających już od październikowego przełomu 1956 roku sporów i walk frakcyjnych w szeregach rządzącej Polską Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W ramach tych sporów przez lata ścierały się ze sobą różne wizje prowadzonej polityki, ale także zwykłe osobiste interesy partyjnych działaczy. Jeszcze w latach 50. zwolennicy reform i liberalizacji w ramach istniejącego systemu, tzw. Puławianie,
często z korzeniami żydowskimi i inteligenckim pochodzeniem, stanęli w kontrze do miłośników tzw. dokręcania śruby i twardej ręki. Tzw. natolińczyków, czyli działaczy pochodzących z uboższych warstw społecznych, niechętnych inteligencji. Później, już w latach 60., na ten konflikt nałożył się kolejny spór tzw. partyzantów skupionych wokół Mieczysława Moczara, najczęściej młodych i żądnych awansów i stanowisk działaczy partyjnych, z tymi, którzy te stanowiska od lat okupowali, czyli starymi partyjnymi aparatczykami, głównie pochodzenia żydowskiego, którzy wojnę najczęściej zamiast na froncie spędzili w Moskwie. Rządzący jako pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka, początkowo skłonny, wydawałoby się, do wyboru tej bardziej reformatorskiej drogi, przez kolejne lata, zamiast spełniać pokładane w październikowej odwilży nadzieje społeczeństwa na bardziej ludzkie oblicze komunistycznego systemu, z dużą konsekwencją i zaangażowaniem zajął się dokręcaniem śruby, szczególnie inteligencji. A następnie, mając za pretekst wojnę sześciodniową Izraela z popieranymi przez komunistów państwami arabskimi z 1967 roku, społeczności żydowskiej w Polsce. Ten wciąż podgrzewany tygiel emocji w końcu musiał wybuchnąć. Teraz, w marcu 1968 roku, kolejne dni przynosiły nowe komunikaty, wiece zatrzymania, a język oficjalnych przemówień coraz mocniej odklejał się od doświadczeń ulicy. 8 marca w Warszawie studencki wiec na kampusie uniwersyteckim w proteście za zdjęcie z desek Teatru Narodowego spektaklu Dziady i relegowanie z uczelni Adama Michnika i Henryka Schleifera został brutalnie rozbity przez milicję i bojówki tzw. aktywu robotniczego. Wbrew intencji ówczesnych decydentów nie zakończyło to rosnącego oporu, a narastająca fala protestów, starć i strajków okupacyjnych zaczęła wybrzmiewać na wielu innych uczelniach. W tej sytuacji władza dosyć gładko, łącząc różne niewygodne dla siebie wątki, powiązała bunt studentów i literatów z uruchomioną ogromną kampanią propagandowej nienawiści, w której narzędziem politycznym, pretekstem do czystek i do uderzenia w środowiska inteligenckie oraz akademickie stał się motyw antysemicki. Trzeba było znaleźć wroga wewnętrznego, utożsamianego z agenturą zgniłego Zachodu. Skutkiem tej nagonki była między innymi pacyfikacja środowiska intelektualnego, powiązanie organizatorów protestów z pochodzeniem żydowskim oraz w konsekwencji wymuszona emigracja kilkunastu tysięcy polskich Żydów, często wypychanych z kraju w atmosferze upokorzenia i administracyjnej przemocy. I w takim właśnie klimacie, kiedy duże miasta pulsowały gniewem i strachem, a codzienność gęstniała od plotek, wezwań na rozmowę, alarmistycznych komunikatów w radiu i gazetowych oskarżeń, malowniczy Karpacz położony u podnóża Karpat i Śnieżki był jednym z tych miejsc, którym poszukiwano oddechu. Wyjeżdżało się tam zarówno na dłuższe turnusy, jak i na chwilę, by zobaczyć śnieg, który w mieście już szarzał, pozjeżdżać na nartach, przejść kawałek szlaku, przewietrzyć głowę. Takie wyjścia często traktowano jak element pobytu w ośrodku czy hotelu, a nie jak prawdziwe wyjście w góry. Zwłaszcza, że góry oglądane z okien pensjonatu potrafiły wyglądać tak pięknie, jak i niewinnie. I właśnie to wrażenie spokoju było częścią czyhającej na nieświadomych pułapki. W wielu relacjach opisujących tragedię, o której dzisiaj opowiemy, wraca motyw słońca i jasnego przedpołudnia. Pogody, która uspokajała i rozbrajała czujność. Tym bardziej, że u podnóża gór rzeczywiście panowały warunki zachęcające masy turystów do wyjścia po życiodajne słońce. Tyle, że Karkonosze miały także swoją osobną zimową logikę, zapisaną warstwami śniegu, odwilży i wiatru. Analiza zimy przełomu 1967 i 1968 roku wskazuje, że w porównaniu z rokiem poprzednim było mniej śniegu, ale za to więcej okresów odwilżowych. Przy jednoczesnej przewadze wiatrów południowo-zachodnich,
które do kotłów i jarów nawiewały luźny śnieg. W niektórych miejscach bardzo niebezpiecznie gromadzący się w postaci niestabilnych poduszek, często o twardej strukturze, leżących na słabszych warstwach. Już w drugiej połowie grudnia 1967 roku na równi pod Śnieżką, a więc na wysokości mniej więcej 1400–1500 metrów nad poziomem morza, zalegało ponad 80 cm śniegu, a do końca stycznia doszło kolejne 50 cm białego puchu. Pod koniec pierwszej dekady stycznia zaobserwowano tworzenie się pierwszych nawisów w rejonie Małego Stawu i Białego Jaru. Odnotowano groźbę wystąpienia lawin. 31 stycznia przyszło nagłe, jednodniowe ocieplenie. Zaledwie w ciągu kilkunastu godzin, wskutek słońca i silnego wiatru, stopiła się prawie połowa zalegającej pokrywy śniegowej. W rejonie schroniska Strzecha Akademicka zostało około 70 cm. I to właśnie wtedy, paradoksalnie w trakcie topnienia, miało powstać zasadnicze podłoże do zbliżającej się tragedii. W kolejnych, znów mroźnych dniach podłoże to zlodowaciało, tworząc gładką, twardą warstwę, po której później mogła ruszyć katastrofalna lawina. Luty przyniósł kolejne ocieplenia i niewielki przyrost śniegu wynoszący około 20 cm w skali miesiąca. W marcu opady się nasiliły. Do 17 marca przybyło dalszych 40 cm, a łączna pokrywa śnieżna w rejonie Strzechy Akademickiej wzrosła ponownie do około 130 cm, wyraźnie powiększając istniejące już nawisy. W pierwszym tygodniu marca panował mróz. Potem temperatury podniosły się powyżej zera i znowu spadły do wartości od -7 do -9 stopni Celsjusza. To wszystko powodowało, że każda kolejna warstwa śniegu ulegała nadtapianiu, a potem przymarzaniu, co w oczywisty sposób zwiększało ryzyko zejścia lawin. Śnieg był niestabilny, a dodatkowo do 13 marca niemal bez przerwy z południowego zachodu wiał silny wiatr. Nie można przy tym zapomnieć o ciężarze zalegającego śniegu. Według Mariana Bieleckiego, ratownika górskiego i przewodnika, 15 marca zawartość wody w śniegu na równi pod Śnieżką wynosiła 3,5, co oznaczało gęstość rzędu 350 kg na metr sześcienny śniegu. Jak widzimy z tego opisu sytuacji, w efekcie w tym czasie powstała zarówno polityczna i pogodowa osobliwa sprzeczność. W kraju narastało poczucie, że grunt się rusza pod stopami, choć propaganda kazała wierzyć w stabilność. W górach było podobnie. Na dole słońce podpowiadało spokój, a wyżej wiatr i nawiew budowały ukrytą konstrukcję potężnego ryzyka. I kiedy turyści wychodzili z Karpacza na pozornie zwyczajny spacer lub narty, to zazwyczaj nie mieli świadomości, że w kotłach i jarach, tam gdzie szlak prowadzi jak dnem szklanego naczynia, na zboczach układa się ciężka, napięta masa, czekająca jedynie na odpowiedni moment, aby ruszyć w dół. Zapomniane pierwsze ostrzeżenie. W niedzielę 17 marca 1968 roku świeciło słońce. Obowiązujący wówczas 6-dniowy tydzień pracy zachęcał do tego, by każdy możliwy wolny czas spędzać aktywnie, na łonie natury. Mimo jasnego nieba wiał silny i porywisty wiatr. Wyciąg krzesełkowy na kopę z powodu panującej pogody był nieczynny. Po przyjeździe autobusem PKS, kultowym już dzisiaj ogórkiem, z Karpacza na przystanek przy Białym Jarze, zwolennicy czynnego wypoczynku zaczynali się mozolnie wspinać czarnym szlakiem przez Biały Jar, by następnie stamtąd zjechać nartostradą, tak zwaną złotówką, do Karpacza. Tego ranka zarówno grupy, jak i tempo marszu ciągle się mieszały. Wśród turystów byli m.in. uczestnicy autokarowej wycieczki. Jedni dołączali do drugich, ktoś zostawał z tyłu, ktoś przyspieszał. W pewnym momencie 7 osób zeszło na dno jaru i następnie zaczęło wspinać się w poprzek stoku w kierunku schroniska Strzecha Akademicka.
Jak się domyślacie, nie widzieli w tym nic ryzykownego. Jednak około godziny 10 stało się to, co w takich miejscach potrafi wydarzyć się bez najmniejszego ostrzeżenia słyszalnego dla człowieka. Na stoku wyżej pękła wierzchnia warstwa pokrywy śnieżnej. Zsunęła się z wysokości kilkudziesięciu metrów i przemieszczając się na szerokości dziesiątek metrów zabrała wspinających się ludzi. Ten fragment zbocza ma złą sławę nie bez powodu. Jest to teren, gdzie lawiny często powracają i to nie tylko przez nachylenie, ale także przez to, co dzieje się pod śniegiem. Przy naprzemiennych odwilżach i mrozach śnieg, zamiast związać się z podłożem, potrafi leżeć na nim jak na śliskiej warstwie. A wtedy wystarczy wiatr, zmiana temperatury, ciężar kolejnych kroków. Lawina spłynęła w dół do koryta potoku, zostawiając po sobie zbrylone zwały. Wojciech Skowroński, który wówczas był uczniem 8 klasy szkoły podstawowej w Jeleniej Górze, wspominał: Popatrzyłem pod nogi. Nagle zlodzona skorupa zaczęła pękać wzorem pajęczyny. Jakaś nieznana siła przewróciła mnie na brzuch głową w dół linii spadku stoku. W pierwszym momencie nie wiedziałem, co się stało i dopiero po dobrej chwili pojawiła się myśl, że to jest lawina. Początkowo ruch śniegu nie był zbyt gwałtowny, ale z każdą sekundą jego prędkość wzrastała. Najpierw nie czułem zagrożenia. Miałem nawet czas, żeby przypomnieć sobie o wykonywaniu ruchów pływackich. Nagle latające w powietrzu kry i grudy zlodowaciałego śniegu zaczęły mnie bombardować, a jedna z nich zerwała mi czapkę razem z tymi ukochanymi, zupełnie nowymi goglami. Nie czułem lęku. Raczej było to uczucie złości, że nawet jeśli je jakimś cudem znajdę później, to i tak z pewnością będą uszkodzone. Teraz już wyraźnie zacząłem odczuwać działanie rozpędzonej lawiny. Ruchy pływackie niezbyt mi się udawały, bo od stóp do pasa, później wyżej, czułem twardniejący ucisk śniegowego betonu. Zerwało mi z dłoni rękawiczki. Wtedy pojawił się lęk. Kiedy to się skończy? Część osób była przysypana, część poturbowana na tyle, by nie móc od razu wstać. Ci, którzy wydostali się pierwsi, zaczęli robić jedyne, co w tamtej chwili miało sens, a mianowicie szukać pozostałych rękami, odgarniając ciężki, zbity śnieg, wołając ich po imieniu. Za chwilę zaczęli pomagać inni turyści, a wszystko to trwało około 1 godziny, zanim dotarła pomoc. Wydobyty 12-letni chłopiec i 33-letnia kobieta zostali przetransportowani przez innych turystów sankami do dolnej stacji wyciągu, gdzie dr Jadwiga Klamut, lekarz grupy sudeckiej GOPR, udzieliła im pierwszej pomocy. Kierownik wyciągu, Zbigniew Pawłowski, szybko zorganizował akcję ratowniczą i po kilkudziesięciu minutach dotarł na miejsce lawiniska, po drodze mijając pozostałe ofiary, którym udało się wydostać spod śniegu. Akcja ratownicza trwała do godziny 17:40. Nikogo nie odnaleziono. Jedynie 3 pary nart, 4 kijki narciarskie, czapkę i gogle. Wszyscy byli uratowani. Mimo ostrzeżeń ze strony GOPR, informacja o zejściu lawiny nie była jednak szeroko kolportowana, a wzmianka w lokalnej prasie, czyli Nowinach Jeleniogórskich, ukazała się dopiero 6 dni później. Dokładnie wtedy, kiedy de facto kończyła się już kolejna akcja ratownicza, mająca o wiele mniej szczęśliwe zakończenie. Tragiczna wyprawa 20 marca. W marcu 1968 roku w Karpaczu jak co roku przebywało wielu turystów. Wśród nich była 20-osobowa grupa członków Komsomołu, czyli Komunistycznej Organizacji Młodzieżowej Związku Sowieckiego, którą opiekował się pilot wycieczek turystycznych Stefan Wawreniuk. Tego dnia turyści, studenci Instytutu Górniczego, mieli udać się na Śnieżkę wznoszącą się 1602 metry nad poziom morza. Obecnie oficjalna wysokość to 1603,3 metra nad poziomem morza. Choć z powodu złej pogody wycieczkę odwołano, to z inicjatywy większości osób z grupy podjęto decyzję zrealizowania pierwotnego celu zaplanowanego na ten dzień. Ci, którzy nie czuli się na siłach, po prostu poszli zwiedzać miasto.
Natomiast 15 zdecydowanych na górską wędrówkę osób na czele z Wawreniukiem po śniadaniu opuściło hotel i poszło w góry. Ich wyposażenie osobiste niewiele różniło się od tego, które niekiedy i dziś ze zgrozą obserwujemy na szlakach górskich, niezależnie od ich skali trudności czy warunków pogodowych. Nasi śmiałkowie co prawda nie byli objuczeni nartami czy ciężkimi tobołami, ale nie mieli właściwego okrycia wierzchniego ani też obuwia. Kobiety, które stanowiły większość tej grupy, miały założone buty na obcasach. Panowało przekonanie, że większość dystansu uda się pokonać wyciągiem krzesełkowym na kopę, a potem ten z pozoru niewielki odcinek na Śnieżkę przejdzie się już bez większego trudu. Nikt z grupy nie zdawał sobie sprawy z tego, jak trudne warunki panują w górach. Kolejna wycieczka i z pewnością jakoś to będzie. Podobnie było z inną grupą zagraniczną, a mianowicie z turystami z Niemiec, którymi opiekowała się pilotka Liselotte Wesser oraz polski pilot z PTTK. Tego dnia na wycieczkę w góry zdecydowało się 6 osób z tego turnusu, równie dobrze przygotowanych oraz wyekwipowanych co wycieczka radziecka. Oprócz wspomnianych 2 ekip do początkowej stacji wyciągu na kopę, tego dnia udało się jeszcze 4 narciarzy z NRD oraz turyści z innych grup krajowych i zagranicznych. Wszyscy byli przekonani o dobrych warunkach atmosferycznych, co przecież miało potwierdzać świecące słońce. Jednak mimo dobrej pogody w górnych partiach wiał silny, porywisty wiatr. W związku z tym oraz istniejącym zagrożeniem lawinowym wyciąg na kopę był nieczynny. W kasie wisiała napisana odręcznie kartka z informacją o tym, że z powodu panujących warunków atmosferycznych wyciąg tego dnia jest nieczynny. Tę samą informację przekazywał również personel wyciągu oraz strażnik narciarski PTTK Jerzy Janiszewski, który tego dnia specjalnie zjechał na nartach ze strzechy akademickiej i kilkadziesiąt minut przebywał przy kasie wyciągu, by ostrzegać nadciągających turystów przed wspinaniem się w góry. W obliczu otrzymanych informacji większość przybyłych rozsądnie zeszła w dół w pobliże hotelu Orlinek lub też została na miejscu, by rozłożyć się na polanie i po prostu beztrosko się poopalać. Jednak niewielka grupa nie chciała pogodzić się z zaistniałą sytuacją i za wszelką cenę zamierzała zrealizować swoje plany zdobycia szczytu. Wśród tych, którzy zdecydowali się ruszyć śląską drogą, którą prowadzi czarny szlak turystyczny, były wspomniana grupa radziecka oraz kilkunastu turystów ze wschodnich Niemiec i Polski. Nie sposób dzisiaj dokładnie określić, ile osób znajdowało się w tym feralnym dniu o tej feralnej godzinie na blisko 2,5-kilometrowym odcinku śląskiej drogi między stacją początkową wyciągu a zakrętem w Białym Jarze. Z pewnością było ich kilkadziesiąt. Szli różnym tempem. Na początkowym odcinku drogi wiał silny wiatr, ale nie stanowił on dla nikogo ze śmiałków ani przeszkody, ani też wystarczającego ostrzeżenia. Dopiero po wyjściu ponad granicę lasu wiatr wzmógł się na tyle, że część osób zawróciła. W górnej części szlaku pozostały 24 osoby. 15-osobowa grupa radziecka, 6 Niemców oraz 3 Polaków. 60-letni Henryk Kędzierzawski, 56-letni Władysław Subocz oraz 54-letni Bolesław Karolewski. Według zeznań ocalałych, pilot radzieckiej grupy Wawreniuk miał zachęcać turystów do kontynuowania marszu, mówiąc, że dalej pójdą już razem skrótem do bliskiego, położonego o kilkaset metrów dalej schroniska pod Śnieżką. A więc zapewne chodziło mu o strzechę akademicką. Te chwile na minuty przed tragedią tak wspominał Władimir Fadiejew. Rozmawialiśmy wszyscy wesoło i dosyć głośno, bo porywisty wiatr dmuchał z dużą siłą prosto w twarze. W pewnym momencie odszedłem kilka kroków na bok. Podchodziliśmy już pod górną część jaru. Było chyba kilka minut po 11. Gdyby koło nas było strome zbocze, być może zadziałałby nakaz ostrzegawczy. To była jednak droga, leśna, zwykła, pnąca się niezbyt stromo pod górę. 20 marca 1968 roku. Śmiertelna lawina.
Biały tumult, krzyki przerażenia i bólu. Nic nie widać, nic nie wiadomo. Wreszcie cisza. Przywoływany już Fiediejew wspominał: poniosło mnie i wlokło chyba 100 czy 150 metrów. Zdarło ze mnie czapkę, buty, uderzało mną o drzewa. Czepiałem się ich, krzyczałem, ale nikogo już nie było. Potem był tobogan, karetka i szpital. Nikogo z kolegów, z którymi szedłem, już nie zobaczyłem. Śnieżna lawina na nieświadomych niczego turystów ruszyła około godziny 11. Ze względu na istniejące rozbieżności nie sposób dzisiaj dokładnie ustalić, czy była to godzina 10:50, jak podają jedni świadkowie, 11 czy też 11:10, jak podają inni. Niektórzy podają nawet godzinę 11:50, co raczej jest wynikiem zwykłego błędu pisarskiego. Najprawdopodobniej zeszła samoistnie. Żaden zjeżdżający po zboczu narciarz, ani też wspinający się turysta nie przyczynili się do tej tragedii. Na torze zejścia lawiny znalazło się 24 turystów. Późniejsze pomiary wykazały, że śnieg ruszył z dwóch kierunków pod kątem 30 do 45 stopni do siebie z łącznej powierzchni około 8 hektarów. Objętość poruszonego śniegu szacowano na 59 000 metrów sześciennych, co przy stwierdzonej wówczas zawartości wody w śniegu dawało przeolbrzymią masę około 50 000 ton, które pędząc z prędkością około 100 km na godzinę po stoku o olbrzymim nachyleniu niszczyły wszystko na swej drodze. W niespełna kilkanaście sekund lawina uderzyła w okolicy zakrętu Śląskiej Drogi w Białym Jarze, a następnie masy śniegu pędziły zwężającym się korytem, wytwarzając na końcu swej drogi swoisty, potężny wał. Od tąpnięcia, które rozpoczęło tragedię, minęło 48 sekund. Potem zapadła głęboka cisza. W całej swej rozciągłości lawina miała według niektórych od 750 do nawet około 1100-1200 metrów. Jej przeciętna szerokość wynosiła od 30 do 40 metrów, a grubość pokrywy śnieżnej od kilku metrów w górnej partii do ponad 20 metrów w wysokim, zwężonym czole stożka, który stanął na poziomicy 1028 metrów nad poziomem morza. Była to lawina typu mieszanego, początkowo śnieżna, a następnie gruntowa. Pod śniegiem dosłownie w jednej chwili znalazło się 19 osób, a 5 odrzuconym przez lawinę w bok udało się pozostać na powierzchni. Po latach Maciej Abramowicz, naczelnik grupy karkonoskiej GOPR, oceniał: nie było szans, aby ktokolwiek przeżył, jeśli sama lawina go nie oszczędziła, wyrzucając na bok. Akcja ratunkowa. Stanisław Jawor i Andrzej Brzeziński, pisząc o akcji ratunkowej, przywołują pytanie często stawiane przez turystów przewodnikom w Białym Jarze. Dlaczego tyle ludzi pracowało na lawinisku? Na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć, kiedy się stoi nad Białym Jarem. Mówi się wtedy: widzicie Państwo tę dolinę? Stąd aż tam pod las? No to po zejściu lawiny doliny nie było. Śnieg wyrównał. Lawinisko miało około 750 metrów długości i średnio do 80 metrów szerokości. Na tym olbrzymim polu średnia grubość śniegu wynosiła do 5 metrów, a w czole lawiny aż do 24 metrów. Na pomoc zasypanym od razu rzucili się pozostali, będący biernymi świadkami tragedii turyści, którzy z przerażeniem przyglądali się rozpędzonemu niszczycielskiemu żywiołowi. W tym samym czasie do dolnej stacji wyciągu zbiegł jeden z narciarzy niemieckich, który uniknął lawiny tuż przed zejściem, schodząc ze szlaków po bliską kosodrzewinę, krzycząc jedno słowo: lawinę! Wskutek tego alarmu szybko zorganizowała się grupa ratowników GOPR i pracowników kolejki. Wśród nich byli m.in. Józef Kobec, Henryk Wawrzaszek, Jurek Janiszewski i Waldemar Siemaszko, który dodatkowo poinformował grupę turystów w Samotni i Strzesze Akademickiej. Na miejsce lawiniska wkrótce dotarli także inni ratownicy GOPR, a wśród nich Ryszard Jaśko,
Andrzej Schubert oraz ówczesny naczelnik grupy Stanisław Kieżun, który przejął kierownictwo nad akcją. Niemal od razu powiadomiono Wojska Ochrony Pogranicza oraz wezwano na pomoc ratowników z czechosłowackiej chorskiej służby. Ze względu na rozmiar lawiniska oraz impet zdarzenia, poszukiwania były niezwykle trudne i uciążliwe. Liczba osób niosących pomoc stale narastała. Oprócz przygodnych turystów i pierwszych ratowników, już około godziny 14 na lawinisku pracowało około 80 ratowników. Wkrótce po uporaniu się z formalnościami wynikającymi z przekroczenia granicy, dołączyło 40 ratowników z chorskiej służby z przeszkolonym odpowiednio psem do poszukiwania zasypanych ludzi. W kolejnych godzinach zaczęły nadciągać pierwsze grupy wojskowe, w tym wspomniani już podchorążowie z Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej z Jeleniej Góry, wyposażeni w łopatki piechoty, żołnierze obrony terytorialnej kraju, funkcjonariusze milicji obywatelskiej oraz mieszkańcy Karpacza. Na początku nie wiedzieliśmy nawet, ilu osób szukamy. Czy jednej, 5 czy 10. Chcieliśmy dokopać się do kogokolwiek żywego. Wspominał jeden z ratowników, Stanisław Kościelniak. Marian Kopryk, który odbywał służbę wojskową w Łużyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza w Lubaniu, tak zapamiętał pierwsze chwile po przyjeździe na miejsce. Gdy wreszcie dojechali na miejsce, wysypali się z samochodu i wtedy podszedł do nich jakiś cywil, wyjaśniając sytuację. Powiedział dosadnie: panowie, nie ma czasu na pierdoły, do roboty. Dorzucił jeszcze, aby gdy napotkamy na jakiś opór pod łopatą, zachować jak największą ostrożność, by nie zrobić krzywdy, jeśli trafimy na zasypanego człowieka. Centrum dowodzenia początkowo utworzono na dolnej stacji wyciągu na Kopę, a następnie w pobliskim hotelu Orlinek. W skład komitetu, który kierował akcją, wchodził wspomniany już naczelnik grupy sudeckiej GOPR Stanisław Kieżun ze swym zastępcą Wiesławem Marcinkowskim, Zbigniew Pawłowski, Ryszard Jaśko, dr Stanisław Bialikiewicz i Jerzy Mielczarek, sekretarz propagandy Komitetu Powiatowego PZPR. Bez przerwy na miejscu był również lekarz grupy sudeckiej GOPR dr Jadwiga Klamut, która, jak już wiemy, udzielała pomocy również ofiarom lawiny, która zeszła kilka dni wcześniej, 17 marca. Co do składu komitetu, różne źródła podają nieco inne informacje, także jeśli macie bardziej zweryfikowane dane, to śmiało piszcie w komentarzach. Lawinisko zostało podzielone na sektory, które nadzorowali najbardziej doświadczeni ratownicy, a kilkaset zgromadzonych osób pracowało w pocie czoła. Część kopała rowy w poprzek lawiniska, z których następnie metalowymi prętami sondowano głębiej, czy ktoś znajduje się pod zwałami. Pozostali sondowali zaś wysokie czoło lawiny. Trzeba jednak pamiętać, że wyposażenie było daleko niewystarczające. Mimo tak licznych zasobów osobowych, ratownicy GOPR dysponowali zaledwie jednym samochodem terenowym, kilkoma toboganami, czyli specjalistycznymi lekkimi saniami używanymi w ratownictwie górskim, oraz 20 sondami lawinowymi. Aby zabezpieczyć się przed skutkami lawiny wtórnej, pod obrywem nawisu zainstalowano posterunek obserwacyjny, w którym znajdował się ratownik z rakietnicą, którą miał dać znać na wypadek niebezpieczeństwa. Jednak chyba każdy z nas, słysząc to zdanie, zdaje sobie sprawę, że nie było to żadne zabezpieczenie. Obecność tam dosłownie była igraniem ze śmiercią. Dlatego trzeba pamiętać, że każda z ponad 1000 osób znajdujących się na lawinisku i uczestnicząca w akcji ratunkowej zwyczajnie narażała tym swoje życie. Mimo że zmrok zapadł dosyć szybko, pracy nie przerwano, początkowo pracując przy wątłym świetle pochodni. Dla zakopanych liczyła się przecież każda minuta. Wkrótce wojsko zamontowało agregaty prądotwórcze i dzięki rozłożonej pośpiesznie 2-kilometrowej linii zaczęło oświetlać cały teren prac. Ludność Karpacza uruchamiała kuchnie polowe i za pomocą zaprzęgów konnych dostarczała ratownikom gorącą herbatę i ciepłe posiłki. Do godziny 20:30 odkopano łącznie 10 osób. Pierwszą ofiarę wydobyto 40 minut od zdarzenia, drugą po nieco godzinie, a potem kolejne.
Za każdym razem, jak tylko padała informacja o odnalezieniu kolejnego nieszczęśnika, wszyscy w promieniu głosu zamierali, licząc na dobre wieści. Niestety, nikogo żywego nie wydobyto. Stanisław Jawor, jeden z uczestników akcji ratunkowej, wspominał: Zwłoki leżały przeważnie głęboko pod śniegiem, na dnie lawiniska, wplątane w konary wyrwanych z korzeniami drzew. Po wysądowaniu miejsca położenia zwłok trzeba było się do nich dostać, kopiąc wąskie, a głębokie na 2 do 3 metrów jamy. Bywało tak, że aby wydobyć ciało, trzeba było najpierw odciąć piłką gałęzie, w które było wplątane. Miejsca było mało, pracowało się więc samym brzeszczotem. W marcu drzewa, nawet w górach, puszczają już soki, a zapach, jaki wydzielają odcinane gałęzie jarzębu sudeckiego, jest bardzo charakterystyczny. Trudno powiedzieć, czy nieprzyjemny, ale jeżeli wącha się ten zapach przez kilka godzin, siedząc w ciasnej, śnieżnej dziurze, jeżeli poprzez gałęzie widać twarz dziewczyny z otwartymi ustami i nieruchomymi jak ze szkła oczami, to zapach ten może prześladować do końca życia. Drugiego dnia wydobyto tylko jedną ofiarę, trzeciego 5, a czwartego znowu jedną. Ostatnie 2 ofiary wydobyto na powierzchnię dopiero 1 i 5 kwietnia, a więc ponad 2 tygodnie od zejścia lawiny. Warto przy tym wspomnieć, że 3 lub 4 dnia od zejścia lawiny żołnierze ostrzelali z moździerzy krawędź Białego Jaru, chcąc sprowokować w ten sposób zejście kolejnej lawiny, która cały czas zagrażała ratownikom. Bez oczekiwanego rezultatu. Początkowo miejsce tragedii upamiętniono zwykłą, drewnianą tablicą informacyjną, którą następnie zastąpiono granitowym pomnikiem. Ten w 1974 roku zabrała jednak kolejna lawina, która tamtędy przeszła. Następny stanął w miejscu tragedii dopiero w 2018 roku, w 50. rocznicę omawianych przez nas wydarzeń. W pogoni za skarbem. Jak już wiemy, teoria mówiąca o tym, że turyści byli żołnierzami radzieckiego oddziału specjalnego, a akcję ratunkową prowadzili jedynie podchorążowie, jest całkowicie nieprawdziwa. Warto zatem skupić się na o wiele szerzej kolportowanej teorii, mówiącej o tym, że ofiary nie były zwykłymi turystami, ale agentami KGB oraz Stasi, poszukującymi skarbów z czasów II wojny światowej. Dlaczego bowiem zignorowali informacje o zamknięciu szlaku i kilka dni po zejściu pierwszej lawiny udali się w to samo miejsce? Czy mogli być aż tak bardzo nierozważni, czy też za ich działaniami kryły się jakieś inne ukryte przesłanki? Odpowiedź dla tak stawianych pytań w sytuacji ograniczonego przecież w tamtych czasach dostępu do informacji mogła być tylko jedna. Rosjanie i Niemcy mieli wykorzystać brak świadków i spokojnie, bez pośpiechu, spenetrować tunele kopalni rzekomo działającej w Białym Jarze, w której sztolniach ukryte były skarby. Pożywką dla tej teorii była szeroko rozpowszechniana po wojnie informacja o depozycie zapasów złota i innych kosztowności wywiezionych pod koniec wojny pod eskortą oddziału SS z Wrocławia w Karkonosze lub Górysowie. Docelowe miejsce jego ukrycia znało zaledwie kilka osób, wśród których byli m.in. Standartenführer SS Egon Ollenhauer oraz Hauptmann Herbert Klose. Ten drugi w 1945 roku osiadł w dolnośląskiej wsi Sędziszowa. Począwszy już od lat 50. XX wieku, funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego realizowali wymierzoną w niego operację o kryptonimie Baza, a następnie Wartownik. W trwających do połowy lat 60., a następnie wznowionych w 1972 roku i zakończonych 5 lat później działaniach operacyjnych wielokrotnie stosowano wobec niego prowokacje, wielogodzinne przesłuchania, a także zabierano go na wizje lokalne. Ten jednak kluczył i zmieniał zeznania, a podawane przez niego fakty wzajemnie się wykluczały. W jego wypowiedziach dominowała wersja, że podczas ukrywania skarbu spadł z konia, stracił przytomność i przeleżał w śniegu kilka godzin, przez co oczywiście nie może wskazać dokładnego miejsca ukrycia złota. Jednak coś tam wskazywał.
Jednym z potencjalnych miejsc ukrycia skarbów zrabowanych z Wrocławia miała być góra Wielisławka nieopodal Sędziszowej. Jednak pomimo jej eksploracji przez kilkadziesiąt lat nie natrafiono na jakiekolwiek ślady. Innymi tropami wskazywanymi przez Klozego były Cieplice, Ostrzyca, Ślęża, Zamek Grodziec oraz podziemia Twierdzy Kłodzkiej. Szczegółowo opisał te dzieje w 2019 roku Robert Kudelski w książce pod tytułem Złoto Wrocławia – Narodziny legendy. A warto też zapoznać się z 3-odcinkowym filmem zrealizowanym przez Telewizję Wrocław pod tytułem Kim jesteś, kapitanie Kloze? Ostatnim miejscem, na które wskazywał Kloze jeszcze w latach 50., były sztolnie w rejonie Śnieżki. Po jednej z wizji lokalnych informacje o tym, inspirowane przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, pojawiły się w lokalnej prasie i mediach. Liczono, że w ten sposób znajdą się jacyś inni żyjący świadkowie, jednak bez powodzenia, bo też nikt nie wiedział o żadnej istniejącej tu kopalni. Niemniej jednak sprawa się nie zakończyła. W 1972 roku, a więc 4 lata po zejściu lawiny, Tadeusz Dziekoński wydał książkę na temat dziejów górnictwa kruszcowego na Dolnym Śląsku, w której znalazła się wzmianka o kopalni Gustav Heinrich, właśnie w Białym Jarze. Dziekoński najprawdopodobniej mylnie zinterpretował przedwojenne mapy, uznając korytarze czeskiej kopalni Kowarna, leżącej na południowym zboczu Śnieżki, za część wspomnianej kopalni w Białym Jarze. Ta z pozoru niewiele znacząca pomyłka stała się paliwem dla dalszego podsycania informacji o ukrytych skarbach, ale i ich poszukiwaczach, którzy zginęli przysypani lawiną. Jednym z zagorzałych wyznawców tej teorii był funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa major Stanisław Siorek, który w latach 80. był jednym z głównych orędowników przeprowadzenia zorganizowanych poszukiwań w rejonie, w którym zeszła lawina. Wskazywał przy tym, że w dniu poprzedzającym te tragiczne wydarzenia jeden z uczestników wyprawy, obywatel NRD, w jednym z lokali w Karpaczu nanosił na mapę położenie starych szybów górniczych w Białym Jarze. Innym z wyznawców tej teorii był dziennikarz Marek Chomicz. W jednym ze swoich tekstów pisał o tajemniczej sztolni Zygfryda ukrytej w stokach Śnieżki. Choć nie wiadomo, o jaką dokładnie sztolnię chodziło dziennikarzowi, to powołując się na wspomniane informacje pochodzące od policjanta Klozego, wskazywał, że właśnie w tej sztolni ukryto część podzielonego na 3 części transportu skarbów wywiezionych z Wrocławia. W tym samym tekście podawał jednak, że lawina pochłonęła Rosjan i Niemców w kotle Łomniczki, który znajduje się w zupełnie innym miejscu niż Biały Jar, co już na tak podstawowym etapie weryfikacji podważało wiarygodność tej teorii. Na podstawie tak wątłych dowodów i braku innych przesłanek władze nie zdecydowały się na przeprowadzenie żadnych zorganizowanych poszukiwań. Aż przyszedł rok 2008. Wtedy to grupa geologów z Politechniki Wrocławskiej, uzyskawszy wcześniej zgodę dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego, spenetrowała bardzo dokładnie Biały Jar i jego okolice i nie znalazła żadnych śladów działalności górniczej. I choć rok później wrocławski geolog Marek Batek opublikował wyniki tych dociekań, to legenda o ukrytych skarbach w jednej ze sztolni w rejonie Białego Jaru dalej niekiedy rozbudza wyobraźnię kolejnych pokoleń poszukiwaczy skarbów. Kto jednak w odniesieniu do naszej historii i teorii spiskowych wejścia do nich będzie szukał zimą pod 2-metrową pokrywą śnieżną? O lawinach. Lawiny w Karkonoszach, tak samo jak i w Tatrach, schodzą w określonych rejonach i warunkach. Najstarsze wiadomości o nich sięgają połowy XVII wieku. Już wtedy w Karkonoszach ratowano ludzi. Pierwszy opis wyprawy ratunkowej pochodzi z roku 1700. Wtedy to Samuelowi Steinerowi, gospodarzowi budy pod Śnieżką, dzisiejsza Strzecha Akademicka, który gości swoich zwykł był witać grą na trąbie, przydarzył się ubiegłej zimy wypadek. Gdy bowiem chciał ratować człowieka zasypanego śniegiem, lawiną, sam został zasypany i zginął. Znaleziono go dopiero wiosną,
na zielone świątki. Wzmianka ze stycznia 1737 roku mówiła zaś o wielkiej lawinie gruntowej w kotle Małego Stawu. Lawiny w Karkonoszach nie są czymś rzadkim i pod tym względem góry te są najbardziej niebezpieczne w Polsce. Z tego pewnie powodu to właśnie w Karkonoszach narodziło się w 1908 roku polskie ratownictwo górskie, śpieszące do osób, które utknęły na szlaku, ale również do tych, których przysypały lawiny. Tych istnieje wiele rodzajów, ale do tych najczęściej występujących należą lawina deskowa, w której obsuwa się jedynie wierzchnia warstwa lub warstwy śniegu, które oddzieliły się od tych leżących pod nimi. Często zdarza się w miejscu, gdzie operują narciarze albo turyści piesi, którzy naruszają stabilność pokrywy. Lawina pyłowa, w której gwałtownie, z prędkością dochodzącą do 300 km/h, przemieszcza się suchy śnieg w formie pyłu. Przed czołem lawiny wytwarza się wówczas duże ciśnienie, a za nią podciśnienie, które zasysa wszystko do jej wnętrza. Oraz lawina gruntowa, która obejmuje całe warstwy śniegu wraz z podłożem i występuje raczej w cieplejszych porach roku. Tego typu lawiny przemieszczają się wolniej, ale są niezwykle niszczycielskie, ponieważ transportują ogromne masy różnego materiału. Lawina w Białym Jarze, która zeszła 20 marca 1968 roku, była lawiną typu mieszanego. Początkowo śnieżna, a następnie gruntowa. Kończąc tę historię, pragniemy przytoczyć słowa Ryszarda Jaśko, biorącego wówczas udział w akcji ratowniczej. Najważniejszy chyba jest rozsądek, zwalczenie fałszywego, niczym nieuzasadnionego przekonania, że istnieją w górach bezpieczne drogi. Że istnieją w ogóle całkowicie bezpieczne góry. A takie właśnie pojęcie utarło się, jeśli chodzi o Karkonosze. Nie znaczy to wcale, że w górach na każdego czyha śmierć. Bynajmniej. Góry, ich poznawanie, wrażenia wyniesione z wędrówki na szczyty, skąd człowiek równy wolnemu ptakowi ma nad sobą jedynie niebo, pod stopami niezmierzoną dal. Góry dają radość. Ale pod jednym warunkiem. Że się je szanuje, że się ich nie lekceważy, że się pamięta o żywiole, w obcowaniu z którym obowiązują ściśle określone prawa. Łamanie tych praw, skracanie dróg, brak rozwagi kosztuje bardzo drogo, a ceną jest często ludzkie życie.